Cześć! Dzisiaj chciałbym wrócić na tory ekonomiczne i zastanowić się nad kapitalizmem, a dokładnie jego wadami. Jednak zanim zacznę, to zapraszam do zapoznania się z filmową zapowiedzią dzisiejszego odcinka, tych, którzy jeszcze jej nie widzieli. Jest to ekonomiczna interpretacja bardzo ciekawego dialogu z filmu Shutter Island. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. Dzisiaj postaramy się uargumentować postawioną w nim tezę, jakoby kapitalizm zjadał swój własny ogon. To będzie kolejna, już 5. część cyklu Kryzys Totalny, zatem zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Na wstępie dzisiejszej analizy wyróżniłbym 3 główne cechy kapitalizmu, które działają efektywnie w krótkim i średnim terminie, ale długoterminowo mogą być bardzo destruktywne i doprowadzić do dużych kryzysów. Pierwsza z nich ekonomiczna, ale aby zrozumieć ideę tego problemu, musimy wyjść od tego, że kapitalizm nie jest synonimem wolnego rynku. To są odrębne zagadnienia, choć bardzo często idą ze sobą w parze. Kapitalizm odnosi się do tworzenia bogactwa, czyli do posiadania kapitału, łańcuchów dostaw i dystrybucji. Podczas gdy wolny rynek odnosi się do wymiany bogactwa, dóbr i usług. Wolny rynek jest napędzany przez popyt i podaż, co prowadzi do wolnej konkurencji bez ingerencji. Podczas gdy w kapitalizmie właściciele kapitału mogą wpływać na warunki handlu i niewątpliwie korzystają z tej możliwości. Duży kapitał daje wiele narzędzi umożliwiających stworzenie przewagi na rynku, np. przez wykupywanie powstającej konkurencji, dumping cenowy, aby doprowadzić do upadku konkurencji posiadającej mniejsze zaplecze kapitału, lobowanie korzystnych zmian przepisów, czy też kreowanie potrzeb u klientów przez bardzo duży budżet na marketing. Wszystkie te narzędzia mogą bardzo mocno ingerować w wolny rynek i na swój sposób go kreować. Porównałbym wolny rynek do ewolucji, gdzie przedsiębiorcy rywalizują ze sobą w określonych warunkach środowiskowych, równych dla wszystkich. Odpowiednie przystosowanie do środowiska umożliwia wygranie tego wyścigu. Natomiast w przypadku niezależnych od nich zmian środowiska, w naszym wypadku zmian na rynku, najlepiej i najszybciej adaptujący się przedsiębiorca wygrywa. Z kolei kapitalizm dodaje czynnik, gdzie jeden przedsiębiorca ma możliwość zmiany środowiska pod swoje własne atuty i dzięki temu może wygrać ten wyścig. Skoro już dostrzegamy różnicę pomiędzy wolnym rynkiem a kapitalizmem, to możemy przejść dalej do analizy zjawiska i problemu, jaki dostrzegam. Kapitaliści wykorzystują wolny rynek do zbudowania kapitału, oczekują równej konkurencji, jednak kiedy już im się uda zbudować kapitał, to równa konkurencja wcale nie jest im już taka potrzebna. Ciężko się dziwić zresztą, że kapitaliści na wszystkie dostępne sposoby starają się utrzymać przewagę nad konkurencją. Jeżeli ktoś ma możliwość ułatwić sobie życie, to to zrobi. Taka ludzka natura. Tutaj dodałbym porównanie do artystów, którzy na początku kariery cieszą się, że w ogóle ktoś ich ogląda lub słucha, publikują swoje utwory za darmo, aby w ogóle zdobyć jakichkolwiek pierwszych fanów. Natomiast po osiągnięciu sukcesu, nagle ich podejście do praw autorskich bardzo często diametralnie się zmienia. Narzędzia, które pomogły im się wybić, teraz już im nie są wcale potrzebne. Dobrze też odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego kapitalizm jest w stanie zapewnić najszybszy rozwój gospodarczy i pod tym względem jest w stanie zdeklasować inne ustroje. Jedną z głównych przyczyn, jaką dostrzegam, jest to, że bazuje na ludzkiej naturze i nie stara się działać wbrew niej. Ludzie się do tego nie przyznają, ale każdy w pierwszej kolejności myśli o sobie. Tylko nieliczne jednostki działają inaczej. Ludzie w większości są leniwi, samolubni i myślą tylko o własnym interesie, ewentualnie interesie najbliższych. Taka jest rzeczywistość. Rozejrzyjcie się po swoim otoczeniu, tylko nielicznym osobom chce się zrobić coś ponad tyle, ile muszą, czy to w pracy, czy to w szkole. Reszta, gdyby nie musiała, to by nie pracowała. Socjalizm lub różne jego wariacje jest odzwierciedleniem tego, jak chcielibyśmy postrzegać społeczeństwo, czyli pełne pracowitych i troszczących się o obcych ludzi. Jest to jednak totalna abstrakcja i myślenie życzeniowe, nijak mające się do rzeczywistości. Z drugiej strony, jak już człowiek ma wstać z kanapy, to chciałby zarobić możliwie jak najwięcej, robiąc jak najmniej. I do tego będzie dążył. Będzie starał się odnaleźć w systemie w taki sposób, aby wyciągnąć z niego jak najwięcej, dając jak najmniej. Implementowanie ustroju, który jest wbrew naturze ludzkiej, zawsze przegra z ustrojem, który z nią współgra. Jest to brutalne, ale bez zdania sobie sprawy z takiego stanu rzeczy, ludzie wiecznie będą popełniać ten sam błąd. Nawet jeżeli pojawi się jakiś prawdziwy idealista, który będzie wierzyć, że to się może udać i przekona ludzi, to ostatecznie tylko zrobi krzywdę społeczeństwu. Ludzie chcą wierzyć, że są dobrzy i udają takich, ale w większości myślą tylko o sobie i o własnych korzyściach.
Dlatego budowanie ustroju zakładającego, jakoby było inaczej, zawsze skończy się porażką. Kapitalizm jest brutalny i krwiożerczy. To jest fakt, ale to są cechy pożądane w rozwoju. Tak jak natura jest brutalna i krwiożercza, ale przez to pozwala przetrwać najlepiej zaadaptowanym. Akurat w biznesie jest to bardzo ważne, aby jak najszybciej umierały nierentowne przedsiębiorstwa, jednak w zaawansowanym kapitalizmie to się nie dzieje. To jest problem, jaki staraliśmy się omówić w filmie Ostateczny sprawdzian współczesnej ekonomii i bankowości. Odwlekanie na siłę kryzysu i ratowanie nierentownych firm w długim terminie tylko hamuje rozwój. To jest tak jak w micie o zbitej szybie, w którym teoretycznie daje ona pracę szklarzowi, ale nie wypracowuje bogactwa netto, a marnuje energię ludzi, która mogłaby być wykorzystana w efektywniejszy sposób. Firmy zombie, o których mówiliśmy w tamtej części, są kulą u nogi gospodarek, zbijają szybę i stawiają ją na nowo, ale nie rozwija to gospodarki. Rządzący, jak i różnego rodzaju grupy interesu nie odpuszczą tak łatwo, aby pozwolić dużej ilości takich firm upaść. Ci pierwsi będą motywowani pozorną ochroną miejsc pracy, natomiast ci drudzy chcą bronić swój zainwestowany kapitał. Dlatego od dekad forsowany jest destruktywny plan ratunkowy stymulujący gospodarkę. Niewidzialna ręka wolnego rynku już dawno by doprowadziła do dużej recesji, ale to kapitaliści starają się odwlekać to możliwie jak najdłużej. Recesja jest niewiadomą i może spowodować przetasowanie układu sił w świecie wielkich finansów, na co oni nie chcą się zgodzić. Tak jak w socjalizmie ludzie starają się wykorzystać system, aby wzbogacić się kosztem innych, tak i w kapitalizmie właściciele kapitału w pewnym momencie są w stanie poświęcić dalszy rozwój gospodarki, aby tylko ochronić swój interes. To są właśnie długoterminowe, negatywne skutki kapitalizmu. Grupy interesu starają się ingerować w wolny rynek, aby utrzymać swoją pozycję, co skutkuje, że całe społeczeństwo na tym traci, aby garstka kapitalistów mogła zachować swoją pozycję i status quo. Kolejną bardzo dużą wadą kapitalizmu jest jego destruktywny charakter na środowisko, który starają się bagatelizować jego zwolennicy. Kapitalizm bazuje na chciwości jednostki, co ma bezsprzecznie destruktywny charakter. Jeżeli pojawia się jakaś nowa nisza na rynku lub okazja inwestycyjna, to ludzie starają się ją wyeksploatować do granic możliwości w myśl zasady, że jeżeli ja tego nie zrobię, to zapewne zrobi to ktoś inny. Ochrona środowiska naturalnego jest najbardziej dobitnym przykładem, w którym dziki kapitalizm byłby destruktywny. Jeżeli nie byłoby regulacji, to ludzie zostawiliby po sobie zgliszcza. Eksploatowaliby temat do czasu, aż można na nim zarobić, a jak się wyczerpie, to szukaliby okazji gdzie indziej. Środowisko traktowane jest bardzo przedmiotowo i zapomina się, że w nim żyjemy i Ziemia jest ograniczona. Nie rośnie o x% rocznie, tak jak światowe PKB. Gdzieś na pewno jest granica możliwości niepohamowanego rozwoju w wydaniu, jakie obserwowaliśmy w ostatnim stuleciu. Kapitalizm dąży do jak najszybszego wyeksploatowania pojawiającej się okazji na zarobek, nawet kosztem całkowitego zniszczenia rynku. A co, jeżeli tym rynkiem byłby cały świat? Ludzie nie odstąpią od zarobku, więc regulacje są często jedynym wyjściem. Pojedynczy kapitaliści działają jak renifery z Wyspy Świętego Mateusza. Dla tych, którzy nie znają tej historii, szybkie streszczenie. W roku 1944 na tę wyspę sprowadzono 29 reniferów jako zabezpieczenie żywnościowe dla stacji badawczej. Stacja została zamknięta, a renifery zostały na wyspie, gdzie nie mając naturalnych wrogów i mając do dyspozycji dużo porostów, którymi się żywią, zaczęły się rozmnażać. Populacja zaczęła gwałtownie rosnąć i w 1963 roku osiągnęła 6 000 osobników. Wyspa nie była w stanie utrzymać tak dużej populacji, więc ostatecznie wszystkie renifery wymarły z głodu. Niekontrolowany kapitalizm działałby w ten sam sposób. Wyeksploatowałby środowisko naturalne do gołej ziemi. Pojedynczy kapitalista, jak ten renifer, nie odmówiłby szansy na rozwój, ponieważ wiedziałby, że jak nie on, to inny osobnik to zrobi. A taka postawa w konsekwencji doprowadziłaby do załamania całego rynku. Środowisko naturalne jest ograniczone, więc zostawienie go na pastwę bezrefleksyjnego kapitalizmu mogłoby nas wszystkich w długim terminie wykończyć. Każdy pojedynczy uczestnik systemu będzie chciał zyskać jak najwięcej. Zakładanie, że wszyscy z nieprzymuszonej woli zrezygnują z części zysku, jest myśleniem bardzo życzeniowym. Niemniej istotnym, a może najbardziej niebezpiecznym wpływem kapitalizmu jest jego wpływ na społeczeństwo. Oczywiście kapitalizm ma zalety, bo najefektywniej jest w stanie wykorzystać środki produkcji, jednak jego głównym motorem napędowym jest konsumpcjonizm. Całe społeczeństwo jest nastawione na zwiedzanie, konsumowanie i przeżywanie.
marketerzy prześcigają się w pomysłach, jak zachęcić ludzi do wydawania pieniędzy i jak skupić ich uwagę na swoim produkcie. Taka spirala skutkuje bardzo szybkim rozwojem, pieniądz bardzo szybko krąży z rąk do rąk, co wpływa na bardzo szybki rozwój gospodarczy. Jednak długoterminowo takie pędzenie za wzrostem gospodarczym i coraz większymi zarobkami sprawia, że kapitalizm podkopuje fundament, na którym opiera swoją moc. Konsumenci na rynkach rozwijających się i rozwiniętych zostają odciągani od rozmnażania, co skutkuje, że w długim terminie paliwo dla kapitalizmu się wyczerpie. Bez dostatecznej liczby konsumentów wzrost gospodarczy jest ograniczony. System kapitalistyczny jest oparty na generowaniu potrzeb konsumentów. Każda pojedyncza firma walczy o to, aby przekonać Ciebie, że ich produkt jest niezbędny w Twoim życiu. Bardzo błędnym jest założenie, że ograniczone zasoby ludzkie są w stanie generować nieskończony wzrost gospodarczy. Na to zagadnienie starałem się zwrócić uwagę przy okazji filmu Kryzys totalny – upadek hegemonii dolara. Przykładem kraju, w którym gospodarka kapitalistyczna mogła osiągnąć szczyt swoich możliwości, jest Japonia. Wzrost gospodarczy stoi tam w miejscu od dekad. Jednak konsekwencje takiej polityki dopiero nadchodzą. Społeczeństwo Japonii się zestarzało. Japończycy, którzy stworzyli cud gospodarczy tego kraju, teraz są starzy i samotni, wyeksploatowani przez system kapitalistyczny. Oczywiście to wielkie uproszczenie i nie jest to jedyna przyczyna kryzysu demograficznego Japonii, jednak myślę, że kapitalizm bardzo mocno się do takiej sytuacji przysłużył. Kapitalizm potrzebuje ludzi pracujących i ludzi wydających pieniądze, ale nie dba o to, skąd się oni wezmą. Jeżeli kobieta wypada z rynku pracy i poświęca się dziecku, zamiast chodzić na zakupy i podróżować, to z perspektywy kapitalistów to jest strata potencjalnych zysków. Tracą i pracownika, i konsumenta. To jest pułapka, w jaką wpadają rozwinięte gospodarki, goniące za wzrostem gospodarczym. Żaden kapitalista nie odstąpi od zarobku i nie będzie Cię przekonywać, że może lepiej niż pojechać na wakacje albo zamiast kupić nowy samochód czy telefon, to lepiej, żebyś się skupił na rodzinie. To się nigdy nie stanie w kapitalizmie. Dla przedsiębiorcy liczy się zarobek tu i teraz. My highly trained Stratonites. My killers. My killers who will not take no for an answer. My fucking warriors who will not hang up the phone until their client either buys or fucking dies! Kapitalizm to perfekcyjna machina krótkoterminowa i średnioterminowa. Przedsiębiorcy nie interesuje to, że hipotetycznie za 20 lat może nie mieć klientów i pracowników, więc nigdy nie zacznie tak działać, aby się o to zatroszczyć, ponieważ wychodzi z założenia, że jeżeli ja na Tobie nie zarobię dzisiaj, to przecież zrobi to ktoś inny. Trzeba kuć żelazo póki gorące, a później będziemy myśleć co dalej. Dużo się mówi o cyklach koniunkturalnych, ale o zagrożeniu społecznym długotrwałego agresywnego kapitalizmu się nie mówi. Każda gospodarka na tym cierpi i dopiero najbliższe dekady zdefiniują, do czego to doprowadzi. Wszystkie gospodarki kapitalistyczne w przeszłości wspomagały się napływem imigrantów. Stany Zjednoczone napędzali imigranci. Wzrost gospodarczy bez ludzi jest nierealny, a gospodarka kapitalistyczna przez swoją specyfikę nie sprzyja demografii. Przed tym wyzwaniem stoi każda rozwinięta gospodarka świata. Wszystkie poza Japonią starają się ratować imigrantami, aby utrzymać wzrost gospodarczy. Amerykanie ratują się Meksykanami, Wielka Brytania ratuje się Polakami, Niemcy czy Francuzi korzystają z migracji wewnątrzunijnej lub postkolonialnej. Wszystkie te nacje, aby utrzymać wzrost, potrzebują imigrantów. Sytuację w Polsce ratują Ukraińcy, dlatego też udaje nam się utrzymać wzrost gospodarczy. Wszystkie gospodarki kapitalistyczne dotyka ten problem i koreluje on mocno z kryzysem demograficznym. Nawet Chiny dotknie ten problem i będzie to koszt za ich skupienie na rozwoju gospodarczym. W długim terminie będą musieli za to zapłacić. Już teraz zaczyna tam drastycznie spadać liczba ludności w wieku produkcyjnym. Niebawem możemy być świadkami powolnego końca dynamicznego rozwoju Chin. Tak jak Japończycy dobili do swojego sufitu w latach 90., tak Chiny również to czeka. A tak agresywny kapitalizm, jaki prowadzą, plus ich polityka jednego dziecka z lat 70. mogą niebawem odbić się bardzo mocno na kondycji gospodarki. Podsumowując te trzy główne zagrożenia, to uważam, że trzeba bronić wolnego rynku przed kapitalistami, trzeba bronić środowiska naturalnego przed kapitalistami, a także bronić społeczeństwa przed kapitalistami. To są bardzo duże wyzwania stojące przed ludzkością, a ich konsekwencje w długim terminie mogą być bardzo nieprzewidywalne i niebezpieczne.
Mam nadzieję, że udało mi się przedstawioną w tytule filmu tezę uargumentować i nawet najwięksi zwolennicy kapitalizmu dostrzegą te zagrożenia, które paradoksalnie tworzy sam kapitalizm. Paliwem kapitalizmu jest wolny rynek, środowisko naturalne i ludzie. Jednak kapitaliści w swojej naturze są w stanie zniszczyć każdy z tych elementów, jeżeli chwilowo da im to zarobić. Kapitalizm jest bezrefleksyjny i bezlitosny, więc jeżeli nie spróbujemy jakoś go okiełznać, to czekają nas niebawem kryzysy o niespotykanej w historii ludzkości skali. Ekonomiczny, środowiskowy i demograficzny. Czy to będzie porażka kapitalizmu? Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tych spostrzeżeniach. Mam nadzieję, że ten punkt widzenia sprowokuje jakąś ciekawą dyskusję lub chociaż chwilę refleksji. Kolejnym większym filmem będzie analiza rynku nieruchomości, dlatego zachęcam do subskrypcji. W międzyczasie postaram się też wrzucić jakieś krótsze filmy, aby nie było takich długich przerw. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się, hej!